Czy wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS boi się sprawiedliwości? Nie mogę powiedzieć, że coś takiego miało miejsce. Takich rzeczy to nie pamiętamy, bo wiesz, najlepiej nie pamiętać. Fundusz Sprawiedliwości w rękach Romanowskiego stał się maszynką do robienia pieniędzy dla podopiecznych Ziobry i ich rodzin. Fundamentalne jest to, żeby to wyglądało, że rzeczywiście było zrealizowane w sposób nie będący promocją kogokolwiek z Solidarnej Polski. Marcin Romanowski ma postawione kilkanaście zarzutów, grozi mu 25 lat więzienia, jest poszukiwany listem gończym oraz wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Uciekł na Węgry, gdzie sojusznik Putina udzielił mu azylu politycznego. Czy tak postępują niewinni? Najpierw was okradł, a potem zdradził? Tak wygląda patriotyzm pisowskich elit. Cześć, witam was moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj o zorganizowanej grupie przestępczej PiS. O tym można by mówić, ale dzisiaj to raczej tak w formie, nie wiem, może ciekawostek. Kilka takich wynalazłem, które są powszechnie znane, ale chciałbym generalnie rzecz biorąc to omówić. Bo to, że można mówić na PiS zorganizowana grupa przestępcza, to jest potwierdzone sądowo i tutaj mogą sobie krzyczeć, kruszyć kopie, na nic im się to zda. Ja bym tutaj jeszcze dodał śmiało, że jest to zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym. Dlaczego zbrojnym? Bo podczas swoich rządów wykorzystywali policję, wojsko do własnych płytkich celów. I tutaj chciałbym zacząć od najstarszego kuwetowego, czyli głównego kuwetowego Błaszczaka. Błaszczak to jedna z takich pisowskich kanali, która, nie wiem, Kaczyński ubrał w garnitur, założył krawat i zrobił z niego ministra. I co gorsza, zrobił go też ministrem obrony narodowej. Ten dla celów czysto politycznych, wyborczych, odtajnił najpierw oczywiście, potem ujawnił tajne plany obrony Polski. O tym, wiecie, jest głośno, o tym się już niejednokrotnie mówiło. Ta władza próbuje kwestionować opozycję. Więc dlatego, żebyście Państwo mogli usłyszeć mój punkt widzenia, mieszkańcy Polski Wschodniej zostali oddani za czasów pierwszego Donalda Tuska pod okupację rosyjską, jeżeli doszłoby do wojny. Teraz nie mogą już do tego wrócić. Nie mogą znowu ustanowić obrony na Wiśle. Musi być broniona Polska na granicach. I to jest ta zmiana, którą wprowadziliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Pan ujawnił strategiczny dokument. To jest historyczny dokument. Teraz obrona Polski jest na granicach. Wtedy była na linii Wisły. Nie był tajemnicą wtedy, kiedy pan to ujawnił. Kiedy ujawniłem, a więc nie były objęte tajemnicą. Dokumenty historyczne ujawniłem, żeby pokazać odpowiedź dla tych, którzy pytali. Pytali ludzie na wschodzie, dlaczego likwidowali za pierwszego Tuska jednostki wojskowe. No dlatego, że chcieli oddać pół Polski pod okupację rosyjską. Wszystkiego dobrego. Nie będę się zrzekał immunitetu, żeby pokazać, żeby mieć możliwość pokazania opinii publicznej tego, kim w istocie jest władza Donalda Tuska. Przed sądem by pan mógł to pokazać. Udowodnić swoją niewinność, jeżeli pan tak uważa, że jest pan niewinny. Do skutku będą losowali sędziego, który będzie wskazywał, przecież oni procesy polityczne. Mają dobre wzorce w tej sprawie, panie przewodniczący. Procesów politycznych nie było, teraz będą. Demokracja walcząca wymaga tego, żeby były procesy polityczne, dlatego tak losują do skutku. Stworzył taki system, w którym losowano do skutku, panie przewodniczący, pamięta pan może? I teraz losują do skutku. Kiedy ten system losowania do skutku został stworzony? System losowania jest dobry, z założenia jest dobry, tylko z tym, że losują do skutku.
próbują odsunąć 1/3 sędziów od orzekania, a w wydziałach karnych odsuwają, szczególnie w Sądzie Okręgowym Warszawskim, odsuwają sędziów niepokornych, zostawiają tylko usłużnych tej władzy. Płacił wam coś na pana K? Wszystkiego dobrego. No i moi drodzy, główną narracją pisowców, którzy, tej mędy pisowskiej, kuwetowego pisowskiego, ale reszta tępych pisowców podłapała to, że Tusk chciał oddać pół Polski bez walki, no wiecie, oni tacy bohaterowie, oni nie oddadzą nawet guzika, bla, 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 bla. Chodzi tutaj o to, no oczywiście to była pisowska manipulacja, typowa pisowska manipulacja faktami. Już pomijam fakt, że odtajnili nie tylko tajne plany obrony polskiej armii, ale także strategię NATO. I o co w tym wszystkim chodziło? Bo jak wiecie, to wszystko zmanipulowali pod siebie. Chodziło o to, że to była jedna z opcji. Normalne jest, że bronimy Polski Wschodniej, polskiej wschodniej granicy. Tylko przykład, opcja, że pod naporem siły Rosji polskie wojsko nie daje rady bronić nawet pięści ziemi, że nie oddadzą. No, na wojnie tak niestety nie jest. Zresztą na ten temat wypowiadał się też jeden z generałów. Chodzi o to, że jeśli by polskie wojsko nie dało radę bronić tych ziem wschodnich, wycofałoby się na linię Wisły i tam broniło dalej Polski do czasu przybycia pomocy NATO czy wojsk sojuszniczych. Bo była opcja, że być może by polskie wojsko dało radę utrzymać linię graniczną, ale to jest wojna. Tutaj tego oczywiście pisowska tępa propaganda o tym nie wspomniała, że to była jedna z 3 czy 4 opcji wycofanie się na linię Wisły. Ale pomińmy to. Chodzi tutaj o fakt, że te sukinsyny odtajnili ściśle tajne wojskowe plany. Oczywiście najpierw przenieśli to do archiwum, a potem na drugi dzień czy za 2 dni to wzięli i odtajnili, że już niby można, bo już było niby w archiwum. Po prostu ujawnili wrogowi strategię obrony naszego terytorium. I to tylko po to, żeby wygrać wybory. Ale zresztą jak to działało, na jakich zasadach Błaszczak, w ogóle czemu on został ministrem obrony? Z jakiej racji? Jakie on ma przeszkolenie? Jakie ma doświadczenie wojskowe? To mi się w głowie nie mieści, ale z drugiej strony, skoro pisowcy potrafili Świra Macierewicza dać na ministra obrony, to czemu nie Błaszczaka, nie? Ale do rzeczy. Puszczę wam teraz wypowiedź jednego z posłów koalicji, który dokładnie wyjaśni mechanizm działania, odtajnienia właśnie tych planów i na jakiej zasadzie, dlaczego i po co to zrobili. Posłuchajcie, bo to jest dość ciekawe. Artykuł 265 Kodeksu Karnego. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli tajne lub ściśle tajne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli informację określoną w ustępie 1 ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawa podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Szanowni Państwo, to nie jest dzisiaj pytanie, tak jak mówi pan poseł, czy to wpłynęło na kwestię obronności, tylko jak bardzo wpłynęło to na kwestię obronności naszego kraju. Bo to, że minister obrony ujawnia ściśle tajne dokumenty, jest rzeczywiście pewnym novum w każdym demokratycznym kraju i z czymś takim do tej pory nie mieliśmy
do czynienia. To jest dokument, który został zatwierdzony przez ministra Klicha w 2011 roku. Gdyby wymyślić sobie takie podstawowe zadanie szpiega, który mógłby się pojawić w Polsce, to jego pierwszym i najważniejszym zadaniem byłaby kradzież planów obronnych państwa, w którym ten szpieg pracuje. Ale nikt nie przewidział, nawet w książkach, że taką rolę może odegrać minister obrony narodowej, który przysięgał bronić kraju i przysięgał bronić i strzec tajemnic tego kraju. O tym minister Błaszczak najwyraźniej zapomniał, bo w imię partyjnego interesu na pikniku wojskowym ujawnił ściśle tajne informacje, które działając w porozumieniu kilka dni wcześniej przeniósł do archiwum, żeby je odtajnić i zapewnić sobie alibi. Znamiennym w całej sytuacji, i to jest taka kropka nad i tej sprawy, pozostaje fakt, że poszukiwania odpowiedniego pod tezę fragmentu tego planu zajęły 2 dni i dopiero zaangażowanie, uwaga, pani Agnieszki Glapiak, wówczas już osoby, która była w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która do dzisiaj jest wiceszefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z nadania tej strony sali. I to przy jej udziale szukano i wyodrębniano odpowiedni fragment, kserując ściśle tajne plany wojskowe na niecertyfikowanych urządzeniach, tak jak podały media, przy użyciu kawałka tektury. Jeżeli ktoś mówił o państwie z tektury, to państwo PiS-u w tym kontekście jawiło się jednoznacznie jego państwo z tektury. I tutaj, moi drodzy, no chyba śmiało można powiedzieć, że Błaszczak i Macierewicz to takie asy wywiadu Putina na polskim terytorium. I dlaczego tak mówię, już tłumaczę. Błaszczak przekazał, można powiedzieć, Putinowi na srebrnej tacy 1 700 000 danych z tajnego raportu Zasoby Wojska Polskiego w 2022 roku. Pamiętacie o tym? Cały zestaw, cała lista wypłynęła do sieci zasobów polskiej armii. No, Putin był w niebo wzięty. Od stanu liczby guzików w mundurach do uzbrojenia, zapasów amunicji, wszystko. Macierewicz z kolei przekazał Putinowi również na srebrnej tacy siatkę polskich agentów na świecie. Wielu zostało wtedy zamordowanych. Żeby oczywiście Putin się nie męczył, raport przetłumaczyła pani z ambasady rosyjskiej, gdzie Antonio Macierewicz osobiście przekazał tej pani do tłumaczenia na język rosyjski w ambasadzie rosyjskiej. No i powiedzcie mi, że to nie są, zdrajcy ojczyzny, że nie działają na rzecz Kremla. No i jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o Błaszczaka, ten temat Błaszczaka powiedzmy, że zamknę, bo tutaj też mógłbym mówić godzinami o tym zdrajcy. Ale jak wiecie, jednak odbyła się chodzi o, patrzcie, wyleciało mi z głowy. Tak, chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej mnie zaskoczył, jednak byłem pewien, że to przełoży, bo wtedy, wiecie, pojechał do schowka na mopy, żeby się z Trumpem spotkać. Myślałem, że nie zdąży, że jak do przyjaciela to na dłużej, nie na 6 minut poleci. No ale tutaj przyznaję się do błędu. Andrzej, zwracam honor, zdążyłeś wrócić, zorganizowałeś tą Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Szacun. Wracając do Błaszczaka. Powiem wam tak. Błaszczak albo oszalał, oczywiście z nienawiści, albo jest pożytecznym idiotą Kaczyńskiego, a tym samym Putina. Myślę, że mamy tu do czynienia z obydwoma takimi możliwościami. Dlaczego? Podczas poniedziałkowego spotkania w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego nasz Mariuszek zabłysnął swoją bezgraniczną głupotą
ignorancją i kompletnym niezrozumieniem obecnej geopolitycznej sytuacji, nie mówiąc już o zwykłym prostactwie i chamstwie. Na tą Radę Bezpieczeństwa Narodowego nasz prezesunio, ojciec narodu, zbawiciel, król Polski, zawsze dziewica Jarosław, się nie zjawił. Bo to są, że jak wiecie, rzeczy ważne i ważniejsze. Pewnie powodem była obecność premiera Donalda Tuska, którego nienawidzi i boi się jak diabeł święconej wody. Jednakże wytyczne, jakie dał temu tępemu, kuwetowemu Błaszczakowi, tutaj wyraźnie pokazały, gdzie nasz pan prezes ma jakiekolwiek porozumienie, nawet dotyczące bezpieczeństwa Polski. Ich nie interesuje bezpieczeństwo Polski, ich interesuje kasa, władza i bezkarność. Wiadomo, że Błaszczak sam od siebie nie wyskoczyłby z tymi bezsensownymi oskarżeniami premiera Donalda Tuska i jego rządu, bo jest na to po prostu za głupi. Instrukcje, jakie otrzymał od prezesika, wygłosił w pełnym nieprawdy i nienawiści do obecnej władzy takiego monologu, po czym zamknął swoją zdradziecką mordę i nie odzywał się już do końca spotkania ani słowem. Był tam potrzebny jak piąte koło u wozu. A tłumaczenie Kaczyńskiego, że nie mógł zaszczycić swoją obecnością Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ miał jakieś terminy u lekarzy, jest tak samo logiczne jak wystąpienie Błaszczaka, które tam odwalił. Bowiem nikt chyba, kto ma chociaż odrobinę oleju w głowie, nie uwierzy w to, że prezes nie mógł przenieść terminu u lekarza z poniedziałku na wtorek albo środę, bo nie była to wizyta jakaś ratująca mu życie, a lekarz tak ważnej, ratującej kraj osobistości jak Jarosław z pewnością nie robiłby problemu. Ale jak wiecie, każda wymówka jest dobra. I podejrzewam, że następnych posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego nasz zbawiciel Jarosław też nie zaszczyci swoją obecnością, tłumacząc się, brudnymi butami lub niedomaganiem jego kota. Może gdzieś tam, wymówkami. Inaczej, kończąc temat Błaszczaka i tych zdradzieckich mord, jak to mówił Jarosław, na koniec puszczę wam wypowiedź Błaszczaka już po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. I wiecie co? Powiem wam tak. Zastanawiam się, czy zdrowie psychiczne Błaszczaka czy tam jest z nim wszystko w porządku, bo oglądając to, co zaraz wy zobaczycie, naprawdę zacząłem się poważnie martwić o jego stan umysłowy, że tak powiem. Zresztą ciężko to wytłumaczyć, to trzeba zobaczyć. Zobaczcie to i sami ocencie, bo tutaj jak na wiele tematów mam, powiedzmy, co nieco do powiedzenia, to wystąpienie Błaszczaka rozwaliło mnie na łopatki. Proszę Państwa, wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O szczegółach nie mogę mówić, dlatego że było niejawne, ale użyję pewnego porównania. Otóż powiedziałem wprost Donaldowi Tuskowi: panie Tusk, pan jest nagi. Na to sam Tusk i jego stronnicy zaczęli mówić: nie, to nieprawda, Błaszczak się myli, dlatego że przecież Tusk odziany jest w najdroższe stroje, gronostaje, perły, klejnoty. Ale proszę Państwa, ja miałem rację. I Państwo to potwierdzacie, dlatego że ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska.
po ponad roku jego rządzie. A więc on jest nagi, on źle rządzi. Okej, zostawiamy Błaszczaka, przechodzimy do Poczty Polskiej. Głośno jest teraz, że ten zły rząd Tuska, ta zła koalicja niszczy polską pocztę, doprowadza ją do ruiny, że założyciel, prezes Impostu, do spółki z założycielem, prezesem Impostu chcą wykończyć polską pocztę. Nagle w pisowcach obudził się wielki patriotyzm i obrońcy Poczty Polskiej. Wyobraźcie sobie. I fakt faktem jest, że Poczta Polska jest w opłakanym stanie. Ale nie jest to z winy koalicji, tylko z winy PiS-u. Zresztą doprowadzili do upadłości nawet stadninę koni w Janowie, która przetrwała 2 wojny światowe, zabory, komunizm. Pisowcy potrafili stadninę koni w Janowie rozpieprzyć w 2 lata. Ale nie o tym. Moi drodzy, kiedy Impost stawiał w największych dziurach zabitych dechami paczkomaty otwierane telefonem, gdzie można było odbierać, nadawać paczki, pisowska Poczta Polska w tym czasie w swoich placówkach sprzedawała Biblię, poradniki, przepisy siostry Faustyny. Do tego oczywiście mogliście kupić podróbki torebek Gucci. No i oczywiście różańce, no nie tylko różańce, ale świece adwentowe. No wszystko, co z Kościółkiem związane, było wyeksponowane na pierwszych miejscach. Z Poczty Polskiej zrobili kościółkowy, taki religijny kramik. Teraz jak rząd Donalda Tuska próbuje jakoś doprowadzić tą ruinę zwaną Pocztą Polską do jakiegoś porządku, wyprowadzić z tego bagna, w które wsadził ją PiS, oni nagle się obudzili, że oni bronią Poczty Polskiej. Ja już nie wspomnę nawet o tych wyborach kopertowych i 800 milionów, jakie pisowcy obciążyli Pocztę Polską i tych pieniędzy tej poczcie nie zwrócili. Doprowadzili tą pocztę na skraj bankructwa. Teraz, gdy Tusk próbuje coś z tą zrobić, no normalne jest, że jeśli firma upada, no muszą niestety, ale być zwolnionych część pracowników. No nie ma nic za darmo, ale oczywiście pisowcy teraz drą ryje, robią konferencje, jak to oni bronią Poczty Polskiej, jak to zły Tusk próbuje zlikwidować Pocztę Polską. Powiem wam, że no, ta bezczelność, hipokryzja, sukinsyństwo pisowców no, nie zna tak naprawdę chyba granic. Zresztą zobaczcie tutaj konferencję prasową. Oczywiście Janusz Kowalski, największy patriota, największy bojownik o Pocztę Polską, no bo jakże inaczej, Janusz wszędzie jest tam, gdzie powinien być, się otworzy lodówkę i Janusz wyskoczy. Także kończąc temat Poczty Polskiej powiem tak, gdyby Poczta Polska była Pocztą Polską, a nie kościółkowym kramikiem czy sponsorem kopertowych wyborów Sasina i Morawieckiego, to dzisiaj w tym stanie by nie była. A to, że gość od Impostu próbuje razem z rządem coś z tym zrobić, to chwała im za to, że próbują coś robić, bo tak jak powiedziałem, kiedy Impost stawiał paczkomaty w całej Polsce, w największych dziurach zabitych dechami, wtedy poczta sprzedawała różańce. Teraz też oczywiście
im to przeszkadza, bo to jest atak na Kościół, atak na Boga, bo obecny prezes Poczty Polskiej te wszystkie religijne gówna wyrzuca z Poczty Polskiej i próbuje zrobić z Poczty Polskiej Pocztę Polską. Szanowni Państwo, jesteśmy patriotami Poczty Polskiej. Za mną pan Bogumił Nowicki, szef Pocztowej Solidarności oraz pan Wiesław Królikowski, szef Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność. I bronimy tutaj Poczty Polskiej nie tylko słowami, ale czynami. Bo to Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości pod kierownictwem pana wicepremiera Mariusza Błaszczaka już ponad pół roku temu zgłosił bardzo ważny projekt ustawy Janusza Cieszyńskiego, Andrzeja Śliwki, Kacpra Parzyńskiego i moje. Ustawy, która ratowałaby Pocztę Polską, która stanowiłaby o tym, że Poczta Polska będzie państwową częścią systemu e-doręczeń. Bo Poczta Polska, szanowni państwo, to polskie państwo. Poczta Polska to jest system bezpieczeństwa polskiego państwa. Na wschodzie jest w tej chwili wojna. Likwidowanie dzisiaj Poczty Polskiej, zwijanie Poczty Polskiej, to jest zwijanie systemu bezpieczeństwa Poczty Polskiej. Wie o tym najlepiej pan premier Mariusz Błaszczak. Stoimy dzisiaj tutaj w tym bardzo ważnym dniu, kiedy związkowcy będą rozmawiać z zarządem Poczty Polskiej, żeby ich wesprzeć, żeby bronić miejsc pracy. I mówię to, szanowni państwo, ostatnie zdanie, jako człowiek, który ponad ćwierć wieku temu pierwszą pracę zaczynał właśnie w Poczcie Polskiej. Dlatego jestem patriotą Poczty Polskiej, bronimy Poczty Polskiej i proszę najważniejsze osoby, pana Bogumiła Nowickiego i Wiesława Królikowskiego o zajęcie stanowiska w sprawie postulatów związkowców Poczty Polskiej, bo dzisiaj bronimy tego, aby Poczta Polska przetrwała. Kolejna taka głośna niby afera, że bodnarowcy atakują Ochotniczą Straż Pożarną. No powiem wam, śmiechu warte. Ci tak zwani politycy PiS no, wpadają tak naprawdę w dołki, które sami wykopali w 2023 roku. Jeszcze za ich rządów ABW podjęła sprawę nielegalnego finansowania kampanii PiS przez fundację KGHM-u. I to nie jest żaden atak na OSP, bo nikt nie atakuje OSP, tylko prokuratura i służby prowadzą śledztwo w sprawie finansowania kampanii wyborczej PiS. Błaszczak i ta cała wierchuszka po prostu boi się prawdy, stąd ta histeria i te takie fake newsy, że rząd atakuje OSP. Zresztą, jak wiecie, oni nie mają żadnych hamulców, oni wszystko, wszystkich i każdego wykorzystają do swoich celów. Drugi fakt, do Polski zwrócono za rządów PiS. Tutaj chodzi o emigrantów, bo to też jest kolejna sprawa, ale to może o tym innym razem, tylko tak jako ciekawostkę wam powiem, że do Polski zwrócono za rządów PiS w 2023 roku z Niemiec więcej migrantów niż w 2024, więc niech nie pieprzy Panialuków Kamiński, jak to odmawiał Niemcom. Proste liczby i fakty, ale o tym wam powiem innym razem. Tutaj chciałem tylko powiedzieć właśnie o tym OSP, bo też wiele pieprzyli głupot, że ci straszni bodnarowcy, ten reżim atakuje OSP. Nie, on nie atakuje OSP, oni po prostu sprawdzają finansowanie ich kampanii wyborczej, bo jak wiecie, wykorzystywali wojsko, wykorzystywali ochotnicze straże pożarne, pieniądze dla ofiar przestępstw po prostu wykorzystywali do swojej brudnej kampanii wyborczej. Audyt działań prokuratury z czasów rządów PiS w sumie może objąć nawet 600 spraw. 200 już sprawdzono. Jedną z nich jest afera dwóch wież. Gerald Birgfellner, za sprawą którego historii się dowiedzieliśmy, zeznawał w prokuraturze przez kilkadziesiąt godzin. Mało tego, miał nagranie rozmów z prezesem PiS, który miał stać na czele tego biznesu. I to był duży biznes. Tak za ponad 1 miliard. Jakub Sobieniowski. Tak, Mariusz Błaszczak udawał, że nie wie, o co chodzi w sprawie dwóch wież. Jaka sprawa? Dwóch wież. No to niech pan opowie o tej sprawie. Mariusz Błaszczak udawał, że nie wie, o co chodzi w sprawie dwóch wież, bo dzień wcześniej w jego obecności mówił o tej sprawie Jarosław Kaczyński. Nikt w tej sprawie
nie brał żadnej łapówki. Mariusz Błaszczak udawał, że nie wie, o co chodzi w sprawie dwóch wież, chociaż to wielka afera z czasów rządów PiS-u. Teraz powtórnie badana przez prokuraturę. Wtedy się okazało, że Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, w siedzibie PiS-u prowadził rozmowy biznesowe, czego zabrania prawo. Rozmowy zostały nagrane o budowie tak wizualizowanego drapacza chmur za 300 milionów euro. Ta robota była robiona dla nas, a ty dla siebie. Tak Jarosław Kaczyński sam przyznawał, że były prace dla spółki Srebrna, ściśle związanej z nim i z PiS-em. Rozmowy nagrał związany z nim rodzinnie biznesmen z Austrii, który nie dostał wynagrodzenia za pracę, a skarżył się, że został zmuszony nawet do zapłacenia łapówki byłemu księdzu, od którego decyzji miała zależeć budowa wieżowca. I chociaż to on przedstawił dowody, nagrania, faktury, wyciągi z kont i pełnomocnictwa, to on miał kłopoty zarządów PiS-u. To, że są nagrania i że są dokumenty, to jeszcze nie znaczy, że z nich wynika uzasadnione podejrzenie zaistnienia przestępstwa. Tak broniący Jarosława Kaczyńskiego polityk PiS-u kiedyś w PZPR-ze został sędzią Trybunału Julii Przyłębskiej. Dobra wymiaru sprawiedliwości. A CBA nawet nie zbadało oświadczeń prezesa PiS-u w związku ze Srebrną, a szefem CBA był polityk PiS-u kiedyś pracujący dla Srebrnej. Dla Srebrnej pracował też ówczesny szef ABW. Syn koordynatora służb specjalnych też pracował dla Srebrnej, a szefem banku, który miał kredytować inwestycje Srebrnej, był kolega Zbigniewa Ziobry, a ten bank zatrudniał jego brata. Jedna pisowska rodzina taka, a bliska rodzinom mafijnym. Pomiędzy pierwszą a drugą turą przesłuchań biznesmena, jak widać na tych zdjęciach, Jarosław Kaczyński przyjechał do Zbigniewa Ziobry. Oni wcześniej zmienili prawo tak, że prokurator generalny mógł bezkarnie zdradzić każdą tajemnicę każdego śledztwa, komu chciał. A to śledztwo, niewygodne dla Jarosława Kaczyńskiego, nie zostało wszczęte w takiej atmosferze. Tak pewni bezkarności byli politycy PiS-u. Był już taki polityk polskiej historii, który również dla siebie nie chciał, to był Józef Piłsudski. Jarosław Kaczyński jest krystalicznie uczciwym człowiekiem i niczego wyjaśniać nie musi. Gdybym ja był prokuratorem, jestem wiceministrem sprawiedliwości, to nigdy bym nie wszczął takiego postępowania. Fakt, że przedsiębiorca austriacki schronił się w Austrii, świadczy o tym, że ma zwyczajnie nieczyste sumienie. Dla PiS-u wtedy kompromitujące było, że po kilkudziesięciu godzinach bezowocnych przesłuchań Austriak wyjechał do Austrii. Za to teraz za akt uzasadniony, chwalebny uważają ucieczkę swojego polityka na Węgry. Za bezprawny uważają audyt tego śledztwa i blisko 200 podobnych za swoich rządów, chociaż były dowody przestępstwa, były nagrania i były umorzenia w sprawach niewygodnych dla PiS-u. W PiS-ie nie ma żadnych afer, ale są nagrania, które mówią co innego i mamy już jednego przedstawiciela PiS-u, który uciekł na Węgry. Marcin Romanowski, który teraz uciekł na Węgry przed wymiarem sprawiedliwości, został wiceministrem sprawiedliwości tuż przed odmową wszczęcia śledztwa w sprawie dwóch wież przez ówczesną prokuraturę. Jakub Sobieniawski. Fakty. No ale jakby tego było mało, no jak z jasnego nieba gruchnęła też wiadomość, chyba jedna z najgorszych informacji dla tak zwanych polityków PiS w ostatnich miesiącach. W sumie chyba gorsza niż uchylenie immunitetu Ziobry czy tchórza Romanowskiego przez parlament. Dla Romanowskiego cwaniaczka, zdrajcy, uciekiniera już drugi raz. Gorsza niż żenujące wypowiedzi tego Nowogrodzkiego o Ukrainie i słabe poparcie dla tego mięśniaka ze strony elektoratu. A o czym mówię? A otóż, moi drodzy, Paweł Szopa, twórcy marki Red is Bad, biznesowy partner PiS przy przewałach z budżetu państwa na ponad bagatela 500 milionów złotych opuścił areszt. No, ci źli bodnarowcy skończyli go torturować. Ale tak poważnie. Oznacza to jedno. Założyciel Szopa złożył wyczerpujące i ciekawe dla prokuratury zeznania obciążające tych swoich współpracowników, swoich przestępstw. Prokuratura zapewne posiada ciekawą wiedzę o okolicznościach przekrętów, które teraz weryfikuje. Nie wiem, jak tam jest z naszym rezydentem. On oczywiście człowieka nie zna, nie widział go, nie ma nic z nim wspólnego, ale tak, logowanie się do BTS-ów,
czyli stacji bazowych telefonii komórkowej, pozwalających lokalizować każdego użytkownika aktywnego telefonu do 1 metra, pomogą tutaj tak naprawdę w wielu kwestiach. Pewnie są jakieś nagrania CBA, wszak Kamiński i Ziobro ścigali bez żadnego trybu naszego Mateusza i jego złodziei. No oczywiście to wszystko w imię partii. Informacja europejskiego OLAF na temat przekrętów w finansowaniu zakupów agregatów przez RARS, no część tych biznesów będących w kręgu zainteresowania prokuratury, to jest taki, można powiedzieć, swoisty gwóźdź do trumny. Ale tylko analiza analiza, to znaczy to jest tylko jak póki co na razie analiza instytucji europejskiej. Zeznania Szopy to taki głęboko wykopany grób dla pisowców. To zeznania naocznego świadka ze strony przewału. No tutaj moja taka skromna propozycja to, drodzy pisowcy, zacznijcie pakować swój mandżur. Dla Morawieckiego złożona kilka dni temu już nabiera nowego znaczenia. Jak wiecie, Morawiecki dostał zarzuty karne. 3 miliony wpłat na kaucję i poręczenie dla byłego szefa RARS wpłacone w Londynie mogą się już wkrótce okazać zmarnowane, czyli będą kolejne zbiórki u pisowców. Bo jeśli chodzi o tego gościa, to on jest zapewne na liście numer 2 wskazanych przez Pawła Szopę, zaraz po Mateuszu Morawieckim. No powiem tak, oj Jarosław, Polskę zbaw, jak ci się po prostu nie zazdroszczę pisowcom, ale w pełni na to zasłużyli, czyli płacz i płać. No i jeszcze o jednym jegomościu chciałbym wam powiedzieć. To jest Błażej Spychalski, były rzecznik naszego rezydenta. Nasze Błażeja i jego żonę, którzy usłyszeli zarzuty, które wiążą się z kolegium Tuman. I już wam tłumaczę, o co tu chodzi. Tak w sumie olewałem tego gościa, ale postanowiłem bliżej się przyjrzeć Błażejowi Spychalskiemu, który wraz z żoną kupił sobie dyplomy w kolegium Tuman, czyli kuźni dla pisowców. Ten chłop z metra cięty, o wzroku błagającym o rozum, nigdy nie pracował, a pełnił jedynie funkcje takie stricte polityczne. Urodzony w 1985 roku, dyplom z prawa i administracji zrobił w Poznaniu w 2010 roku, czyli w wieku 25 lat. Co dziwne, no powiedzmy, że nie jest. Natomiast w wieku 19 lat wstąpił do PiS, a w wieku 21 lat został skarbnikiem toruńskiego PiS. W wieku 25 lat został radnym Sejmiku Wielkopolskiego, mimo mandatu przeniósł się do Łodzi i został zastępcą Mastalerka. A ponadto od 26 do 30 roku życia był asystentem 2 europosłów PiS-u. W wieku 29 lat został koordynatorem struktur PiS i radnym Sejmiku Łódzkiego. 30 na karku został szefem kampanii PiS i prezydenckiej kampanii w Łodzi. W wieku 30 lat został też tak znagła, znikąd, prezesem Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim. No prawdziwy globgloter, powiem wam. W wieku 33 lat prezesem Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. I tutaj zauważyć należy, że większość tych funkcji pełnił oczywiście wszystko równolegle. No,
Człowiek orkiestra. Moi drodzy, mając nadal 33 lata, nasz kolejny pisowski kryształ został powołany na stanowisko sekretarza stanu w kancelarii prezydenta oraz na rzecznika prasowego prezydenta. No a odszedł w wieku 36 lat, czyli 3 lata tam sobie urzędował. Tutaj od razu został doradcą, wyobraźcie sobie, zarządu Orlenu, ekspertem Rady Nadzorczej Unii Petrol w Czechach oraz grupy Orlen, a jakby było mało, w wieku 37 lat wiceprezesem zarządu Gaz System. No co za wszechuzdolniony człowiek. W tym czasie, w wieku między 33 a 36 lat, postanowił nabyć, to chyba dobre określenie, nabyć sobie tytuł, ale nie jakiś tam zwykły NBA, ale na bogato, ekskluzywe NBA. Na bogato było też u żony, bo aż jego szanowna małżonka zdobyła 3 tytuły NBA. A jak brać, jak zdobywać, kupować wiedzę, to kupować na całego. Żona Sandra pewnie jest w jego wieku, urodziła mu 5 dzieci, Wiktorię, Tomasza, Martynę, Wojciecha, Błażeja. Ale to zostawmy, no, normalna rodzina. Znaczy szacun, że tyle dzieci. By zdobyć 3 tytuły NBA, musiałby zacząć zaraz po studiach, czyli w wieku 25 lat, a zajęłoby jej co najmniej kolejne 6 lat, teoretycznie możliwe, nie wiem, jeszcze z tyloma dziećmi, nie wiem. Nieważne. Fakt, że dzięki tym kwitkom dostała robotę w BKG w Warszawie, w Radzie Nadzorczej Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego oraz w Radzie Nadzorczej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Nie wiem, jak ona z 5 dzieci dawała sobie radę zarządzać i w Warszawie, i w Zabrzu. No troszeczkę to jest oddalone, nieważne. No zdolne małżeństwo, zdolni ludzie. W wieku 40 lat został nasz też wszechuzdolniony jegomość wraz z żoną Sandrą zatrzymany przez CBA. A w katowickim oddziale zamiejscowym usłyszeli łącznie 7 zarzutów. Aż dziwne, że jeszcze nie słyszałem, żeby no a coś z dziećmi, biedne dzieci zostaną same, tak jak Matecki teraz się zasłania, bo ma 2-letnie dziecko, a ci źli bodnarowcy ten kryształ, tego kryształa Mateckiego, no prześladują, chcą zamknąć w więzieniu, a on ma 2-letnie dziecko, ale to jest też już inna bajka. Ja już kończę właśnie, bo tutaj chcę dojść do sedna. Powiem wam tak, celowo tutaj też nie podaję dat, a wiek tego jegomościa, by pokazać, że w PiS-ie można zajmować stanowiska bez żadnego doświadczenia i wiedzy, a nawet kilka naraz. Wystarczy być wyznawcą, a że tak powiem głębokie oczy bez żadnego namysłu w środku przeszkody nie stanowią. I tutaj, moi drodzy, odpowiedzcie sobie sami, czy ten typ mógł, może doradzać prezydentowi RP, bo ja tutaj naprawdę nie potrafię. Zresztą nie trzeba jakichś specjalnych kwalifikacji, żeby doradzać Dudzie, to jest inna sprawa. Państwo S mieli plany, wielkie plany, kupimy sobie po kilka MBA-ów, a spółki Skarbu Państwa staną przed nami otworem. Po 5-10 zarzutów, zarządów i rad nadzorczych i będziemy do końca życia ustawieni. No niestety plany prysły już w wieku 38 lat tego pana, czyli chodzi tu o wybory 15 października 2023 roku.
i weszli straszni bodnarowcy, którzy prześladują te błyszczące kryształy PiS. No, co ja mogę więcej powiedzieć? Tutaj dałem tego jegomościa wam jako przykład prześladowania tych strasznych bodnarowców, tej nielegalnej prokuratury, która prześladuje te błyszczące bez skazy pisowskie kryształy. No i oczywiście ten okropny, straszny Tusk. Nie bać Tuska, kiedy Polskę chce zaorać. Brudna mafia rusko-pruska, podnieś rękę i krzycz głośno. Nie bać Tuska, nie bać Tuska. Uśmiechnięta Polska spłynie wprost do kibla, aż zapluska. Spuszczaj wodę, spuszczaj śmiało. Nie bać Tuska, nie bać Tuska. Nie bać Tuska. Nie bać Tuska. Także moi drodzy, no ci bodnarowcy, straszni ludzie rozkręcają się. Niedługo Matecki, o ile nie spieprzy na Węgry i nie będzie u Romanowskiego w nogach spał, mają co robić ci straszni bodnarowcy, ten okropny Tusk. Na dzisiaj chyba tyle, bo znowu się rozgadałem. O złodziejstwach PiS-u można mówić bez końca, bo tego jest tyle, że to się w głowie nie mieści. Ja tylko tak próbuję wyłapać tak zwane kwiatki. Tak czy inaczej, określenie PiS-u zorganizowaną grupą przestępczą, a w swoim czasie o charakterze zbrojnym, nie jest tutaj żadną przesadą, złośliwością. To jest po prostu najczystsza prawda według mnie i zgodna z faktem. No, pisowcy coraz bardziej panikują, coraz bardziej kąsają, coraz bardziej wpadają w panikę, ale ja im się nie dziwię. No, tyle co nakradli, tyle co naoszukiwali, tyle co nakrzywdzili Polaków, to mało która partia czy rząd w historii Polski potrafił tak to zrobić w ciągu 8 lat. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam, mam nadzieję, na kolejny materiał jeszcze w tym tygodniu. Jeszcze z jeden zrobię. No i rzecz jasna w niedzielę o 18:00 na live'a. Także na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. To jest absolutna potwarz. Żaden dumny Polak nie mówiłby po niemiecku. In besonders dichter Weise die Begegnung der irdischen Welt mit der